jak to mówi stare przysłowie, człowieka zdobi nie szata, lecz posiadanie Passata. Wow. Ja to cały czas zapominam, że to jest diesel. Giziel. Diesel. Tak to sobie, proszę pana, wyszło. Dzięki. Niebo w gębie. To nawet nie to nie da się opisać. Słowa tego nie Nie ma opiszą. słów. Słowa tego nie opiszą. Jest wyśmienity dół i bardzo, bardzo tłusta góra. Przepiękny samochód, król Passatów, czyli Volkswagen Arteon. Nie, no, ja nie wiem, czy to jest następca, ja to nie wiem, jak to jest. Znaczy te drzwi bez ramek są fajne, nie? To jest tak. Jakie ładne zrobiłeś, Krzysztof. Co? Czego się po tobie nie spodziewałem, artystyczna dusza. Zastanawiam się, po co tniesz tą bańkę, co to będzie? Takie proste i takie pomocne. Dobre? Kurwa, podoba mi się. Że wcześniej na to nie wpadliśmy. Nie, no to wpadłem, tylko nie było takiej bańki. A. Może opowiem trochę o tej benzynie E10, czego się dowiedziałem w międzyczasie. Jesteśmy ciekawi. No, benzyna E10 to jest coś takiego, że wyobraź sobie, że masz benzynę, masz litr benzyny, no i generalnie zabierasz 10% z tej benzyny i w to miejsce wkładasz coś, co się spali z tą benzyną, ale nie jest benzyną. Wypełniacz. Wypełniasz. To jest tak samo, jakbyś miał worek węgla kilogramowy, zabrał 10 deko z tego węgla i w to miejsce dał coś, co się spali, ale nie da ciepła, czyli jakieś Trocin. trociny, na przykład trociny, ale jakiś taki pył, na przykład z płyty wiórowej, tam cokolwiek, coś, co się spali, ale energii nie da tej porównywalnej. Aha. No i teraz, skąd to się wzięło? Generalnie ta benzyna nie jest ekologiczna z tego względu, że się spali. To nie jest żaden tam, to nie wpływa na żadną tą, tylko założenie było takie, że te wielkie pola uprawne zostaną obsiane, no bo ten spirytus bioetanol robi się z produkcji roślinnej, czyli generalnie obsiewamy wielkie pola kukurydzą głównie. Francuzi chyba kukurydzę mają, chyba też pszenica się nadaje, pszeniżyto, jakieś tam zboża się nadają. I efekt jest taki, że założenie jest takie, że te zboże, te rośliny pochłaniają ogólnie, co do zasady, pochłaniają CO2. No i generalnie jest tak, że CO2 jest największym wrogiem ludzkości, tam według niektórych źródeł. No i generalnie ma pochłonąć to CO2 i zmniejszyć ślad węglowy, który powstanie ze spalenia benzyny, do której spirytus z tego zboża zostanie użyty. No. Okej. Ale, Auta stają się wege. no ale nie, no tylko w 10%. No tak. Łysa zimówka, wiesz jak lepi? Jak maślaki w siatce Tesco. No w sumie. Lepi, no, lepi. Maślaki. Lepiej tam nie jedźcie. Jak wiadomo, każde urządzenie pomiarowe służy oszustwu. Na przykład hamownia. Hamownia jest porównywana z tym jednorękim bandytą, z tym automatem takim, co ludzie pieniądze tracą. Służy tylko zarabianiu wąskiej liczbie ludzi, ale nie wygrywa grający, nie? Okej. To hamownia to jest dokładnie to samo urządzenie. Dobra. I zrobimy nasz pomiar referencyjny. W O sensie, cholera. Kurwa, czekaj, co to znaczy? nieważne co, Coś było, czekaj, ale to no. coś mądrego. Referencyjny, fajne, ładne słowo. Ale ty miałeś jeszcze kontynuację tego pomiaru referencyjnego, że coś tam się z nim nie wpływa na niego. Jakoś to mówiłeś. Zamiast kurwa to lepiej mówić, wiesz. Nie wiem, to taki Mam włączone 100-150. Włosi mówią allora, to jest znaczy więc. Aha. Pytasz o coś tam Włochan, allora. To jest Dobrze. też nic nieznaczące słowo jak moje więc. Dobra, 100-150. A może zamiast więc będę mówił to też. To też. Dobrze ułożyć takie sportowe klocki. To już pokazuję i objaśniam. Robi się taką próbę. Masz farbki, takie ta widzisz, ona przejdzie z koloru zielonego do białego, jeżeli przekroczy 430 stopni. Fajne. Więc to możemy sobie wziąć pędzelek. Chciałem Państwu pokazać. Zaznaczyć sobie możemy, malować sobie tak, Jak paznokcie. Hybrydy. Hybrydy kładę. No dobra, tak Nie, no, w sporcie Zaraz jest ci to powiem, ważna daj informacja? Co możesz o tym ja powiedzieć? Ci zaraz powiem, po co to jest. No właśnie, ciekawe.
Ciekawi cię. Do czego to jest? Już ci mówię, to jest tylko do układania hamulców. To nie jest tak, że weźmiesz sobie taki hamulec zwykły i chodzi tu, najważniejszą rzeczą przy takich hamulcach jest ich ułożenie. Bo głębiej musisz zanurzyć. Tak jakbym musiał to wymieszać, wiesz? Straszna gęstwa. No nieważne, w każdym razie kontynuując, ona się... To jest tylko do układania hamulców. To nie jest do niczego więcej potrzebne. To jest na czas układania hamulców. To ta farbka. A ta druga, którą trzymasz, od jakiej Nie, temperatury? już ci pokazuję. To jest bardzo ważna rzecz, żeby ten... Ta się zrobi, przejdzie z Pomarańczowej na żółtą. na żółto przy 560 stopniach. Okej, czyli kolejny level. Tak. No i ta zrobi nam, spali się z czerwonego na białą przy temperaturze 610 stopni. Zaraz powiem, o co tu chodzi dokładniej. Tu chodzi też o to. O, i masz taką tarczę. Masz te markery zrobione. O, i teraz może właśnie też spróbujemy to ułożyć, te hamulce. Może w następnym odcinku po prostu, bo my tym jak tak nie będziemy teraz jeździć. Przyjedziesz, to ci pokażę dokładnie, jak to zadziałało. Bo chodzi o to, że układanie hamulców, to takich klocków hamulcowych polega na takim 10-krotnym hamowaniu ze 150 na godzinę do 60. Dość w częstych takich interwałach, że rozpędzasz i hamujesz dość mocno taki wóz. I chodzi o to, żeby uzyskać co najmniej 500 stopni tym. No a skąd masz wiedzieć, czy jest 500 stopni na tej tarczy? Ano stąd, że sobie spojrzysz przez felgę i spojrzysz, który ci zmienił barwę, który ze twoich markerów. I wtedy dowiesz się, że... Czyli tak, zadana jest taka, 10 razy hamujesz ze 160 do 60, 10 razy, masz tu zagrzać te hamulce naprawdę tak konkretnie. Ma się to zmienić, czyli mają uzyskać minimum 500 stopni. Czyli tak naprawdę ta zmieni kolor na pewno, nie? Ta To być sobie może? zajrzysz. Ta przejdzie, zacznie być, bo to już 560 stopni, a ta może być, może nie być, bo 600 stopni to też jest blisko 500, nie? Więc po prostu masz się zagrzać tak solidnie te hamulce, przejechać kawałek, nie zatrzymując się, żeby to się zdążyło schłodzić, odstawić samochód na parę godzin. Ma parę godzin postać, wtedy są hamulce ułożone i gotowe do wszelkich katungów. Okej. To jest ciekawe? Bardzo. Już nieraz widziałem te kolorki, ale nie znałem instrukcji. Tak, do tego. to właśnie chodzi o to, żeby przypatrzyć się, to DBA tarcze chyba są tym malowane. Z Australii chyba to. Tak, i to się tak patrzy, no bo to są sportowe tarcze, ale to właśnie takie działanie jest tego, że one mają się generalnie, to jest kwestia ułożenia hamulców pierwszych i to jest bardzo ważne, to co się dzieje. Ja kiedyś miałem taki warsztat, dzwonię. Tam jakieś tokarze czy coś, nie? Dzwonię, mówię, hopie, tam coś, wiesz, coś zrobić. No, dobra. Za chwilę odzwania. Krzysiek, wziąłbyś tam fantę litrową i coś do popicia. Ja mówię, co? Kurwa, fantę byś wziął i do picia coś. Kurwa, no o co im chodzi, nie? Tak myślę, co to znaczy fantę i do picia, kurwa. Co Dobra, przyjeżdżam, nie? Co zrobiłeś? No kupiłem tą fantę i im zawożę. Ty kurwa mądry jesteś? Przecież prosiłem. Ja mówię, ale o co chodzi? Pół litra przywieź. Kurwa, no dobra, teraz już wiem, nie? Nie po prostu pić chcieli, a nie fanty. W kamerze to i rękę można umorusać. Tak, pokaż. Jagodami! Szczerze, przy kamerze to i kupcio potrafi coś zrobić. Normalnie przy robocie nikt go nigdy nie widział. No co ty, jak? Nie mogłem na ojomie pracować. Takie skojarzenia. Nie, taki puls, nie? Tak jakbyś się zdrowy tam położył, to chory umrzesz. No to wiesz, no to generalnie no te samochody to ekstra klasa jest, no, jeżeli chodzi techniczne. 242 konie seryjnie. Z 2-litrowego diesla. Postanowiłem kupić używane tarcze z OLX-a,
Od Volvo. Od No bo, małych oszustów. Nie. no właściwie tak. Od super sprzedawcy. Znaczy od super sprzedawcy. No i tak, bo do tego upgrade'u hamulców, który robimy w wozie, chcemy zamontować tarcze większe Z Volvo. z Volvo, no bo to są pokrewne modele, no i jakby producent tego adaptera jakby dopasował ten adapter do tych tarcz, nie? I możesz, jeżeli chcąc kupić od niego adapter, który właściwie chyba jest jedyny dostępny, no to wskazujecie na takie tarcze, nie? No dobra, nieważne. To są tarcze z Volvo S60 dwójki z o średnicy 336 mm. Kupiliśmy takie tarcze. Pan tam zdradził, że one tylko w piwnicy leżały i może trochę zaszły, A co one mi tam ale chodziły? nowe. Nowe. Nie, no bo zobacz, tarcza jest ładna. No jest gruba. No to, że jest gruba, to wiesz, ale Słuchaj, tak. zresztą wiadomo, tarcza hamulcowa nie musi być wielka, wystarczy, że będzie długa i gruba. No i teraz tak, chcieliśmy już to składać tak próbnie. No okazało się, że piasty od tego wozu no są w takim stanie. No jeszcze się okazało, To by że to jeszcze, jedno łożysko to by jeszcze jest, wytrzymało, nie? uszkodzone. Ale ten. Może Aha. To mogłaby konkurować z moim Audi. To już gruz jest, nie? No dobra, no to sobie pomyślałem, dobra, no to kupię w tym, w zaprzyjaźnionej hurtowni motoryzacyjnej, największej na polskim rynku, prężnie działającej, a my mamy Gold Member, 20 lat wysługi, mamy nakupowane tam rzeczy w ogóle, wiesz, doradca klienta, no i kupiliśmy w cenie takiej, jak mógłby sobie ktokolwiek na Allegro kupić, czyli cena jest niewiele wyższa. No ale za to mieliśmy szybko. Ale za to było szybko, czyli jest. No i założyliśmy nowe piasty. To jest prosta historia. Chociaż piasta też jest ciekawa, bo wiesz co? To tylko chyba we Fordzie jest tak zrobione, że to jest integralna część. Nie ma łożyska oddzielnego. Piasta z łożyskiem jest jedną częścią, no i tak ułożyłem. No i mówię sobie, że to będzie wszystko teraz już super, nie? No i złaź. No i ten. Dokonujemy pomiaru przed. No i chodzi o to, że tarcza, oczywiście robimy to źle, bo czujnik zegarowy jest w osi Słońca, nie tego, no i generalnie nie przy tej retencji Marsa. A jak wiadomo, wczoraj było tak, że Mars Tak. się tam skrzyżował z Księżycem. Tak, no i to już wiadomo, a tym bardziej, że właściwie ja w horoskopy nie wierzę, bo my barany w tym roku jesteśmy nieufne. Słuchaj, patrz tu, Patrzę. no i to jest pomiar bicia. Nowej piasty. Znaczy ona musi się gdzieś tu zbalansować. Można dodać też, że Czekaj, wiesz co, nie ustawię go nabijałeś dobrze. jej młotkiem. Nie, no na prasie włożone normalnie, nie? No jakiś tam... Jakby ktoś chciał zarzucić, że żeś to bił i pokrzywił. A mogę mieć jedno pytanie techniczne? A jesteś pewny, że to jest płaszczyzna? Ale no jaka? Jak to łożysko, patrz. To się patrz nie na rusza. To. Co ja tu mogę zrobić? Możesz je mierzyć... Ona nie ma prawa bić. A To no tak, do sobie tego racja. Dobrze. możesz Zgadza ją się. zmierzyć w przestrzeni kosmicznej albo nawet we Wrocławiu. Podobno nie ma głupich pytań, ale właśnie je zadałem. Nie, ale to bardzo dobrze, bo ludziom się wydaje, że nikt nie jest w stanie przeprowadzić pomiaru... Słuchaj, to jest tak, jakby było w samochodzie. To jest zwrotnica z tego samochodu, do którego to pójdzie. No tak. Tutaj jakby nie ma takiej półoś, ma tu tylko taką cienką śrubeczkę M8, która się nie tylko wysuwało, żeby się nie no. wysuwała. Ale to ona nic nic nie nie ściska. trzyma. To nie jest taka półoś, którą się dokręca 300 Nm czy coś. Dobra, nieważne. Mierzymy. Bicie. Bicie, Piasty. piasty. Już mówiłem to, że generalnie jak te skrzynie biegów wychodziły, to była taka rewelacja zawsze, że to było, wiesz, że pamiętam to, ta skrzynia biegów, Jezu, jak to zajebiście jest generalnie, że ta skrzynia DSG, to tak chodziło, każdy się chciał chociaż być przewieziony przez kogoś, kto miałby taką skrzynię. Pamiętam. Później 15 lat minęło i się okazało, że te skrzynie są że to one w ogóle są specjaliści, co to robią, te skrzynie biegów, tam że już jest tak chujowo, że ktoś miał Skodę, tam ta Skoda miała, powiedzmy, nie wiem, tam 200 000 kilometrów, no i to ona już tak ta skrzynia nie chodziła, że już ostatnie 100 metrów on już dopchnął, bo już nie mógł tego wytrzymać, tego poniżenia i dopiero przeprogramowali mu tą skrzynię i dopiero zaczął wóz jechać. Aha, czyli to kwestia nie mechaniczna, tylko softowa? Nie, to się już ludzie po prostu ponauczali. Ta skrzynia chodzi dalej dobrze, nie? Ale wiesz, każdy by chciał już mieć ją zmodyfikowaną. Okej. Nie dlatego, że to jest potrzeba. A, o to chodzi. Potrzeba została wygenerowała możliwość. To nie jest potrzebne. Wiesz, no bo załóżmy, że jedziesz na trasie, wrzuci ci ten najwyższy 6. czy 7. bieg ta skrzynia,
Co ci to za różnica? Jakie tam jest ciśnienie w sprzęgle czy gdzieś? To w ogóle... Powiem, kiedyś seryjne nastawy były zajebiste, a po jakimś czasie... Nie, one się zrobiły chujowe tylko dlatego, że wystąpiła możliwość programowania. No. Jakby tego nie było i teraz wprowadzili te skrzynie z tymi nastawami, co są, to każdy znowu by strzał po gaciach, że jest super. No ale to są takie właśnie niuanse, nie? Jest, to wszyscy chcą. Kumałem z opóźnieniem. No, Jeżeli kogoś interesuje, dajesz. zwróćcie Państwo uwagę, drogie dzieci, zwróćcie uwagę, że w samochodzie turbo nie ma kompletnie znaczenia, skąd turbo bierze powietrze. Żadne zimne doloty przy lampie, przed lampą, obok lampy nie mają znaczenia, bo zobaczcie, to jest firma, która potrafi zrobić wyścigowy samochód. Pół Francji na tym jeździ, zobaczcie gdzie filtr. No widzę właśnie. Filtr powietrza bierze powietrze nad skrzynią. Czy ty chcesz powiedzieć, że tu chodzi o intercooler? Musi Zaraz być... wszystko powiem. Patrz, bierze powietrze tego filtra tak. nie dotkniesz, że jest tak gorący. No jest. Tu jest gorąco, czuję już. No, ale, tak, i patrz, powietrze, które leci teoretycznie z chłodnicy, gorące powietrze, i tak wpada tam do filtra. I ktoś, kto się zna na wozach turbo, wie jedną rzecz. Co za różnica, o jakiej temperaturze złapiemy powietrze, skoro turbo i tak ja nam je do jakiejś wartości zagrzeje, czyli na przykład do 100 stopni. I te 100 stopni dopiero wytracamy w kulerze. Do wartości jak najniższej. Więc temu jest wszystko jedno, jakiej temperatury weźmiemy powietrze, czy 20, 30, czy 50 stopni, ono i tak na końcu ma 100. No więc nie ma to sensu brać tam 30 i tak tu mamy 100. Zawsze tak będzie, że tu duże turbo... Tak. Aha. A turbo jeszcze duże, ma większe przeloty, a tak jakby, nie wiem, to wszyscy wiemy, że nawet z takiej prostej czynności, jak pompowanie roweru. No. Pompujesz sobie pompką rower, No. grzeje ci się wentyl. Tak. Grzeje się wentyl dlatego, że przetłaczasz, że te wszystkie cząsteczki tlenu, wszystkie wtłaczasz przez wąski otwór. Tu się dzieje to samo. Czyli jak jest intercooler z wąskim przepływem, no to generalnie przetłaczanie nagrzewa. Czyli dlatego duże turbo mniej grzeje, bo ma większe przekroje. Większe, a wszystko i tak finalnie musi się wytracić w intercoolerze. Czyli dobrze, myślę, że cooler jest tutaj kluczem do sukcesu. Tak. I jak widać, chwyt powietrza nie ma znaczenia. Nie chcę chwyta nawet z nad skrzyni, tam gdzie teoretycznie nie tego. Jest ciepło. A jeżeli jest przy powietrzu, to może jeszcze taką ciekawostkę powiem. Przypomniały się ze studiów No. melioracyjnych, że taki silnik w ciągu godziny pracy zużyje tyle powietrza, co człowiek w 70 lat życia. Serio? Tak, Co ty gadasz? tak. Wow. To tak, żeby na przykład ktoś sobie myślał, a cóż mi tam, nie? Ale jajca. No. Nie wiedziałem, że to aż tyle. No to tak właśnie jest. Soft pomógł mi tutaj przygotować mój przyjaciel z Bułgarii. On jest specjalistą od tej Alfy. Powiedział, że on tak mniej więcej pozaznaczał mi obszary i podał wartości, które będą optymalne dla tego samochodu. Fajnie, że tak sobie pomagają tunerzy. Tak. Poznali go osobiście, czy to... Nie, znamy się jak oczy. A taka piosenka była, znamy się tylko z widzenia, a jedno o drugim nic nie wie. Ale to jest, wiesz, bardzo dobra współpraca. Czasami ja coś wiem więcej, bo kiedyś bardzo dużo Volvo robiłem, to też coś mogę powiedzieć o Volvo, a on dużo tam robił tych Alf i też on powiedział, słuchaj, myśmy przetestowaliśmy wiele wartości, i pewne są uznane za optymalne i ich nie należy przekraczać i na tym mamy największe doświadczenie. Więc warto po prostu korzystać z czegoś doświadczenia. A abstrahując tak od dzisiejszego tematu Alfy, to tak dyskutowałeś sobie z nim na temat chip tuningu w Bułgarii, a chip tuningu w Polsce? Słuchaj, on mi opowiedział jedną rzecz ciekawą. No. On powiedział, słuchaj, znaczy ja ci powiem, że z mojego doświadczenia, przecież już tyle lat w branży jestem, to jest taki mega umysł matematyczny, który wiesz, on jakby bardzo dobrze analizuje pewne rzeczy, bardzo dobrze analizuje logi, wyciąga dobre wnioski, robi świetne korekty, wszystko wie, co się dzieje w samochodzie, Czuję to. nie? Tak. I on mówi, że on w swoim mieście jest takim sobie tunerem, nie? Jego największą konkurencją to jest chłop, który ma Citroena Berlingo i umawia się pod Lidlem w mieście i tam programuje ludziom samochody. I on jest dobrym, to jest polecany człowiek, a ten jest mniej polecany, ten nie. Ten robi słabo.
Rozumiem. A w Bułgarii jeszcze jest jedna rzecz, co mnie zawsze śmieszy. Jest zajebisty ten. U nich jak samochód, jak diesel nie dymi, to znaczy, że soft jest źle zrobiony. No i to po co to wszystko było? Wiesz, to musi być cała dupa okopcona w samochodzie, to wtedy widać, że jest po programie samochód, wtedy ich cieszy. Dobrze zrobione są. No u nas też tak kiedyś było. A teraz? Panie, u nas teraz już nie do pomyślenia. Czy diesel dymka puści, to wiesz. No i tam w ogóle wiesz. Chujowo. O, na przykład mój znajomy, zobacz jaka to jest w ogóle, jaki to jest poziom kultury. Kupuje na przykład ktoś 10 nowych Iveco, jakaś firma transportowa z Bułgarii i do niego przyprowadzają nowe samochody na usunięcie DPF-a. Wyobrażasz to sobie? Nowe samochody z fabryki. Z gwarancją. Tak. Nie, i oni wycinają AdBlue, wycinają DPF-a, wycinają wszystko w pień i dopiero wtedy samochód jest przyjęty do eksploatacji. Męski tuning. No nabijam się. Kurwa. Nic tu się takiego nie dzieje, o czym by tu nikt nie wiedział. To co my robimy, to właściwie zrobi każda osoba, bo to przecież to nie jest nic trudnego złożyć taki silnik. Jedna rzecz, która jest tutaj niezbędnie potrzebna, to czystość. To po prostu wymaga czystości. Ja uważam, że w rękawiczkach silnika się nie złoży. Tak jak Krzysztof robi, to absolutnie jest niemożliwe. Dlatego jak będzie składał tylko te. Ja tylko podaję na. Ale powiem Ci dlaczego. Czucia nie ma? Jakiegoś precyzji? Nie wyczujesz na przykład jakiegoś ziarenka piasku, czegoś takiego. I generalnie taka mechanika nie lubi. Ja wiem, że to generalnie olej jest szkodliwy, dostanie od tego raka i w ogóle i tak dalej, ale sęk w tym, że generalnie, jak to mówił mój mistrz, że nie wyczujesz roboty. Ale to chyba część mechaników tak ma, że woli składać bez rękawiczek. Kojarzę, że Kamil chyba tak nawet składa też. No tak, a kupcio-druciarz składa w rękawiczkach. Z pawalniczych. Bokserskich. Tak. Ale jakoś mu to wychodzi. Ale ja nie mówię, że to się nie da złego zrobić. Po prostu jest to źle zrobione. Okej. A, słuchaj, bo tu jest przypomniała mi się taka anegdota, że ja już mówiłem o tym, że blok pękł, jak było oleju nalane do szpilki. To nie będę Zdarza mówił. się. To z uczniem? Że uczeń dokręcił? To ja dokręciłem. No. I żebyś się już nie pokazywał więcej. Idź do domu. Idź do domu, Zejdź mnie z oczu. pamiętam. Wczoraj znowu komuś tam mówię, no że te Clio, nie? Ktoś mówi, jakie? No mówię, 3RS. O kurwa, coś ty zrobił. Coś ty kupił. No ja mówię, no Clio 3RS. No mówię, no jeżdżą chłopy, podobno się nadaje. 2, no jeszcze może być. Ale 3? No w życiu. A co jest w tej trójce źle? Nie, no kibel, kurwa i chuj. No ale co, no mnie silnik podaje 200 koni, dym waży 1150, no co tam może być źle? Nie, no kurwa, chujowe jest. No ale co jest konkretnie chujowe? Nie ma sensu. A zawieszenie jakie? No my do tego KW kupiliśmy, Clubsport przyjdzie. O kurwa, coś zrobił. Ja mówię, dlaczego? Co jest źle? Za miękkie sprężyny. Ja mówię, kurde, no chłopy tam jeżdżą po 7,5 minuty na Nürburgringu, jeżdżą na tego, wszystko mówię, działa. Nie ma to sensu, to już koniec, to weź, to... Koniec. No i ta skrzynia. Do niczego. Nie. Biegi złe, za długie, za krótkie. To tylny napęd. Ale wiesz, że to jest napęd na tył, czyli... Ale to piękne. Ale to jest, słuchaj, to jest kwintesencja Renault Clio, nie? Tego Jak tak. cię kierują, wszyscy cię kierują naprzód. A nie możesz sobie tych sprężyn dorobić gdzieś? Muszę je zregenerować, A wiesz? to dorobić u pana, co robi sprężyny. Albo dorobić, Jest dokładnie. taka fabryka śnieżek, sprężyn i resorów i oni tam, wiesz, przecież to jest zawsze to jest, wiesz, drut zwinięty na Wiem, jakby- ilość zwojów, grubość. Liczyłem na to, powiem ci szczerze, że jeszcze gdzieś się trafi oryginał. Bo jest parę rzeczy, które jest w ogóle absolutnie niesamowite. Otwórz klapę. Nie miałem tej wkładki wewnętrznej, bo ktoś nim chyba latał w ogóle po torze w Japonii. I wiesz, i jak to wyjmujesz, to masz znacznie lepsze chłodzenie chłodnic z przodu. I do mnie ten samochód trafił bez tej wkładki. No i kombinowałem, skąd tą wkładkę do przodu, wiesz, no bo nie zdobędziesz. Z Anglii jakiś rozbity, połamany, wiesz, jakaś walizka pieniędzy, coś po świecie. Poszedłem do Renault, przy okazji odbierając jakiś samochód testowy, mówię, ej, a macie może? Oni wpisali, no teraz nie mamy, ale możemy ci zrobić w ciągu 2 miesięcy. A ile to kosztuje? 800 zł brutto na fakturę. No to tak, rezerwować. I jakby wiesz, i nagle się okazało, że goście z TVR-a pojechali widlakiem, zdjęli formy, odlali, zrobili i sprzedali to za 8 paczek jakby gotowe. Chyba, że się chciało komuś. Że to jest niesamowite, nie? No.
Właśnie to, że się No komuś tak, chciało. że się komuś chciało, wiesz, to, że w ogóle, że tak ktoś powiedział, nie mamy pańskiego płaszcza i co pan I nam co pan nam zrobi? zrobi? No, Jakby, I to wiesz, tak jest w wielu samochodach, tak? Jakby na tym. Jeszcze wiesz, jakoś chyba z oryginałami jeszcze się dobrze Mitsubishi trzyma, tak? Do Evo-dychy to wszystko chyba jest, do takich samochodów. Ale to kwestia, nie wiem, kultowości, popularności No wozu, tak, no, wiesz, nie można, wiesz, tego wymawiać, nie ma, jak tak? 3000 sztuk było, nie? Tak. To tylko, że jego to chyba ratują tylko te rzeczy, które są wspólne ze zwykłym wozem. A wiesz, że nie do końca? Bo jak weźmiesz na przykład z oryginałów rzeczy i szukanie rzeczy z oryginałów jest dzisiaj rzadkie, bo jak normalne Clio kosztuje 1000, 1500 zł czy 2000 zł, to klient normalny nie idzie do sklepu i nie kupuje na przykład nowych lamp Nie. z Renault, No nie, tylko nie. kupi z zamienników. Tak, jakiegoś tyca. Rozumiesz? I a tych części jest tak mało nawet oryginalnych, bo te samochody są za tanie. Ten jest za drogi, a tamte Tamte są za tanie. Nie ma kogoś, kto by to potrzebował Tak. te rzeczy. I więc dlatego nie trzymają, nie? Stanów magazynowych. Tak. No, tak, to tak. A co ty jesteś w tych Clio tak zakochany? Ja nie, ja po prostu... Renault Sport to była fabryka, która zawsze robiła dobre samochody. Najlepsze według mnie. Czy hot hatche, ale nie ma, znaczy ten był taki najbardziej kontrowersyjny, piękne słowo, że właśnie ludzie mówili, że nie wiem, kiedyś jak ten samochód wszedł, tylko ja trochę za młody byłem, byłem właśnie na torze Poznań i tam były jakieś takie jazdy tym samochodem. No. I tam pamiętam, że był na pewno Hołek, był na pewno Kulik świętej pamięci i był chyba... Czy Kuzak Robert chyba. Kubica był ktoś z tych, no te czołowe nazwiska wtedy z tamtych lat. I wiem, że taka osoba, która na czysto przejechała, to był Kubica i Kulik, którym się udało nie wyspinować tym samochodem. Wiesz, że gdzieś tam za wcześnie, za późno, no wiesz, to taki egzemplarz testowy, nie na jakiś, no tak jak twój, nie jakiś wyczynowy, tylko taki To zwykły była samochód. testówka, słuchaj, to jakby... Tylko, że to 20 lat temu było, mogłem coś źle zapamiętać. Nie, ale to masz absolutnie rację, bo to była testówka, która była testówką Renault, która potem zresztą była rozbita, miała ćwiartkę tam No chyba jak rozwaloną. każda V6 była rozbita, jak- nie? Znaczy To taka, jest w oryginale. no tak, ale taka powiedzmy z polskiego podwórka. I fakt, ten samochód był potem do sprzedania, ja pamiętam, jeszcze całkiem niedawno, i był, ale chyba już z tego co wiem wyjechał z Polski. No wiesz, bo to taki samochód, wiesz, dla kolekcjonera z Kuwejtu, nie? Taki, wiesz, I a propos spinowania, też nią wyspinowałem w Poznaniu. no bo to tak, wiesz. Znając tor, znając możliwości, znając Ale no, jakby auto, znaczy ja nie wiem, czy to którym nie jest jeżdżę. problemem tak, że to już po prostu tak jak w porę nie wyczujesz uślizgu, to już żeś przepot. To jest tak, jak nią Tu jedziesz. się koła nie skręcają podobno. W ogóle, to zobaczysz zresztą, jak nią jedziesz, to masz takie, że wiesz, że ma bardzo przesuniętą granicę przyczepności, ale najmniejszy błąd, na przykład najmniejszy ruch nogą na gazie spowoduje utratę tej przyczepności i już wtedy tego nie I uratujesz. już nie, no to wiesz, no to podejrzewam, że jak to Światem 126 jeździł, to tam sporo można się było nauczyć Tylko takiej... przy innych prędkościach no jest tak, tu. tak, I to jest problem. Wczoraj żeśmy się śmiali, jak już powiedziałeś, że przyjedziesz, to z chłopakami żeśmy się śmiali, że w Maluchu no po prostu jak, wiesz, przegniesz, no to za chwilę się zatrzymasz, bo prędkość była tak niska, że się nic nie zadzieje, nie? Tam wiesz, po prostu. Że coś ludzie dostają zawału, na przykład jak tam olej ma 100 stopni, w samochodzie, którym jeżdżą, że na przykład o Jezu, oni potrafią po prostu na lawetę wezwać, bo olej miał 101 stopni, nie? Że to już jest koniec, to już w tej sytuacji olej mu się zagotował i to już... To 120 jest ok. 145. Można jeździć tym samochodem do 145 stopni. Nie wpływa. To w ogóle, żeby nie brać tego pod uwagę. Także to też ludzie powinni sobie skalę przestawić w głowie, że woda się gotuje w 100 stopniach, a olej 145 stopni dalej smaruje. A dużo systemów takich w samochodzie rejestrują to, że on ileś razy osiągnął maksymalną temperaturę i skróci ten interwał elastyczny, który jest. I na przykład wcześniej będzie potrzeba. I jest napisane w instrukcji od tego Golfa, że co spotkanie, race meeting należy wymienić ten olej, niezależnie tam od wszystkiego. Czyli powiedzmy 2 dni, sobota, niedziela ścigania i olej do zrzutu, nie? Czyli dlatego, no, to może z tego wynika właśnie ale- ta wysoka temperatura dopuszczalna. No tak, częsta wymiana. ale też trzeba wziąć sobie to do głowy, że jeżeli 5W30 Castrol LL jakiś tam jest ten olej ma być w tym samochodzie, ten samochód jeździ w wyścigach, nic mu się nie dzieje, to nie należy brać sobie w ogóle do głowy, że powinien być jakiś tam inny i coś, te silniki chodzą idealnie, nie psują się, w ogóle nikt nie zna czegoś takiego, żeby wybuchł taki No silnik. ktoś mądry to policzył. Znaczy policzył, no zastosował, to są środki smarne spółki, wiesz, do kupienia, to nie jest jakiś specjalny olej, normalny 5W30 jeździ w takim samochodzie. Z Fajne. seryjną chłodnicą oleju na wodę, znaczy z obiegiem tym wodnym i tak dalej. Może niektórym to oczy otworzy. Aha, no jeszcze jedna ciekawostka, że tutaj, nie wiem, też jest wymiennik woda-olej. Gdzie on jest, Krzysztof? Nie wiem, czy tam jest, jeszcze nie odkręciłem tego. O ten. No. No niestety, mimo że jest taki, jaki jest, on też musi iść do śmieci. Niestety. Z tego względu, że będzie w nim cała masa opiłków. Tam są przepływa olej i to po prostu to nie może już zostać zastosowane.
właśnie. Coraz szybsze zmiany robisz. A mieliśmy. Dobrze, że ci wsteczny wszedł.